Hej, jestem Maciej z firmy Onea. Dzisiaj jak zarządzać takim ekranem lub ich dużą ilością w sposób wygodny i efektywny. Zapraszam. W tym przypadku nie ma wielkiego znaczenia, czy będziemy chcieli sterować jednym z telewizorów, czy dziesiątkami. Rozwiązanie zawsze będzie takie samo. I teraz jak to zrobimy? Będzie nam potrzebne przede wszystkim tak zwana malinka. To jest mikrokomputer, tak zwany Raspberry Pi. To jest starszy model 2B, również się nadaje. Nowy to jest wersja 4, to jest koszt 200 do 300 zł. Dalej będziemy potrzebowali kartę SD, która jest dyskiem dla naszej malinki, na którą wgramy nasz system operacyjny. Dalej przejściówka, którą podłączymy do USB i będziemy w stanie nagrać na nią nasz system operacyjny w ten sposób. Dalej zasilanie do malinki. W wypadku starszych malinek jest to USB mikro. W wypadku nowych malinek, zwróćcie uwagę, będzie to USB typu C. Będziemy potrzebowali kabel, którym połączymy naszą malinkę z telewizorem. W tym wypadku będą to dwa takie same kable HDMI. W wypadku nowej malinki, w wypadku wersji 4, uwaga, to będzie również HDMI mikro. Zasilacz i wiadro internetu również się przyda, ponieważ jak wspomniałem, po skonfigurowaniu nie będzie miało znaczenia, gdzie nasz wyświetlacz będzie stał, tylko żeby był podłączony do telewizora i musi mieć dostęp do internetu. Ostatecznie nie ma znaczenia, czy Wi-Fi, czy po kabelku. W wypadku nowszych urządzeń wersji 3 i 4 będzie to Wi-Fi bezproblemowo. W wypadku starszego modelu niestety nie ma to Wi-Fi i nie współpracuje za dobrze z dołączanymi urządzeniami. Więc już wiemy, co potrzeba. Telewizor plus cały ten zestaw. Połączymy to i zabieramy się do roboty. Z pomocą przyjdzie nam open source'owy projekt pSignage. Jak to wygląda? Jest to oprogramowanie, które wgramy zaraz na naszą malinkę jako system operacyjny i będziemy właśnie z tej strony sterować naszym wyświetlaczem, bądź też ich większą ilością. Jeżeli chodzi o odpłatności, wygląda to tak: jeżeli mamy jedno lub dwa urządzenia, wówczas możemy korzystać bez żadnych dodatkowych opłat, czyli ze strony pSignage, i obsługiwać oba nasze wyświetlacze do dwóch ze strony bez w zasadzie żadnych kosztów. W momencie, jeżeli będziemy chcieli urządzeń więcej niż dwa, wówczas każde następne urządzenie kosztuje $25 za licencję jednorazowo, czyli jeżeli będziemy kupować, to jednorazowo płacimy $25 i $20 rocznie za subskrypcję. Chodzi o to, że oni będą nam udostępniać miejsce na swoim serwerze i z ich serwerów będziemy sterować, z ich strony internetowej po prostu będziemy sterować całym tym naszym zestawem urządzeń. Czyli jednorazowa opłata powyżej drugiego urządzenia $25 i rocznie $20 za zarządzanie tym. Jest możliwość, jeżeli z jakichś przyczyn, na przykład z przyczyn bezpieczeństwa, bądź po prostu hobbystycznie można uruchomić, to w związku z tym, że jest to oprogramowanie open source'owe, można taki serwer uruchomić u siebie. Wówczas tej opłaty za licencję nie ponosimy, za subskrypcję nie ponosimy, tylko opłatę za licencję jednorazową i wówczas czy tych urządzeń mamy 5, 10 czy 100, opłacimy wówczas jednorazową licencję. W wypadku kilku sztuk zapewne nie ma to po prostu większego sensu, chyba że ze względów bezpieczeństwa. Ok, zabierzmy się do skonfigurowania. Prepare player. Czyli w ten sposób będziemy chcieli przygotować naszą kartę
SD, żeby nagrać na nią to oprogramowanie. Tutaj mamy model 2, 3, 4, już wspomniałem, to są wszystkie modele kompatybilne. Mowa tutaj o karcie flash minimum 8 GB, jeżeli chodzi o prędkość, zalecana jest tutaj klasa 10. Tu chodzi o szybkość, z jaką on będzie czytał i odtwarzał z tej karty. No, w praktyce 8 może się okazać za mało, jeżeli się okaże, że będziemy chcieli tam jakieś dodatkowe filmy wgrywać, bądź coś większego po prostu. Wspomnę tylko, że podstawowa licencja jest ograniczona do 2 GB, czyli jeżeli będziemy na tym dysku tych danych do wyświetlania, czyli jeżeli będziemy korzystać z darmowej licencji, wówczas karta 8 GB wystarczy. Natomiast jeżeli będziemy chcieli tych filmów tam z jakiegoś powodu używać większej, będziemy potrzebować większej ilości danych, wówczas karta większa. Natomiast warto, żeby była tam minimum klasa szybkości 10. Na chwilę obecną jeszcze nie ma wsparcia dla 4K. Ciężko powiedzieć, czy to się zmieni, po prostu nie wiem na chwilę obecną, w związku z czym po prostu robimy klik. W ten sposób ściągamy plik z obrazem systemu. Co będziemy jeszcze potrzebowali? Teraz będziemy potrzebowali oprogramowanie, które z tego naszego systemu, z tego naszego obrazu, który właśnie ściągnęliśmy, już go tutaj gdzieś znajdziemy. Tutaj wgra go nam na kartę, na tą kartę SD. Tu dosyć dobrym rozwiązaniem jest tak zwany P-Imager. Można go pobrać, zresztą tu jest link. Tutaj był link, no, gdzieś go zaplątałem, tak. W miejscu, gdzie pobieraliśmy system. I w wypadku, jeżeli używamy Windowsa, to jest Windows 32 Disk Imager, ale nawet w wypadku, jeżeli używamy Windowsa, ja jednak bym przy P-Imagerze został. Możemy gdzieś mi tu zaginął P-Imager. Using P-Imager, OK. Jeżeli używamy Ubuntu tak jak ja, po prostu ściągamy tutaj. Jeżeli używamy Windowsa, ściągamy tutaj. Wygląda to w ten sposób. Co musimy zrobić? Najpierw musimy rozpakować w dowolny przez siebie ulubiony sposób ten plik, który ściągnęliśmy, ponieważ jest to zip. 1,6 GB. Po rozpakowaniu będzie miał około 5. I teraz ten plik, który rozpakowaliśmy przy pomocy P-Imagera. P-Imager jest domyślnie pod system operacyjny Raspberry Pi iOS. On będzie chciał to po prostu zainstalować, ale klikamy Custom Image, klikamy to, co ściągnęliśmy i rozpakowaliśmy, klikamy Otwórz, wybieramy kartę. Moment. Już jest, trzeba po prostu nie zapomnieć jej włożyć do komputera. Wybieramy tą kartę i klikamy Write. On poprosi mnie o hasło. Tak, po prostu jest to potrzebne w tym wypadku. To mu zajmie w zależności od prędkości karty koło kilkunastu minut. Nagrało się, zweryfikowało, w związku z czym zmontujemy nasz zestaw. Zaczyna nam się uruchamiać. To potrwa. Pierwsze uruchomienie na ogół trwa trochę dłużej. Jak widać, uruchomił się nam. Po drodze kilka razy się zrestartował, musiał sobie poukładać, prawdopodobnie rozszerzył partycję. Mniejsza z tym. O co chodzi? Tutaj widzimy, jakie dostał IP, informacje o wersji. Na razie najbardziej nas będzie interesowało 192.168.15.235.2.8000. To będzie oczywiście indywidualne w Waszym przypadku. Zapewne będzie to inne IP, zależy od tego, jakie dostanie w Waszej sieci.
I teraz tak, chodzi o to, że jakby są dwa rodzaje, można tymi wyświetlaczami zarządzać dwojako. Po pierwsze, właśnie w ten sposób, czyli wchodząc na ich bezpośrednio na ich stronę internetową, na nie same, domyślnie użytkownik pi, hasło pi. I stąd można zarządzać, tutaj bezpośrednio można wrzucić jakieś filmy, można zrobić playlisty. Co chyba ważniejsze, można zobaczyć, co jest w danym momencie wyświetlane, można wykonać jakąś komendę, zrobić snapshot tego, co aktualnie jest wyświetlane. Ale co ważniejsze, tutaj można albo, jeżeli mamy taką potrzebę, nadać statyczne IP temu urządzeniu, albo co może się również przydać, można skonfigurować, do jakiego Wi-Fi ma się łączyć. Ja już wspominałem, że moje urządzenie nie jest wyposażone w Wi-Fi, w związku z czym to nie zadziała, natomiast w nowszych urządzeniach w serii 4, 3 też po prostu zeskanujemy sieć, podłączymy się do właściwej sieci i od tego momentu nawet urządzenie nie musi być podłączone do kabelka internetowego. Wspominałem również, domyślnie jest serwer pisaniec.com. Wspominałem również, że można samemu hostować tą stronę serwerową. Wówczas jakby tutaj trzeba wskazać adres naszego serwera, żeby odtwarzacze nie odwoływały się prosto do P-Signage, tylko do naszego serwera. Można, co należałoby również zrobić, to zmiana hasła tego urządzenia, ale również niekoniecznie tutaj. Te funkcje będzie można je narzucić z góry już bezpośrednio ze strony P-Signage. Jakieś szczegóły odnośnie parametrów obrazu. Możemy wyłączyć telewizor w określonych godzinach. Tak. I ewentualnie zmieniać głośność. To już dosyć takie szczegóły. Nie jest to w tym momencie ważniejsze dla nas w tym momencie będzie ta liczba, znaczy cyfra, ciąg znaków, może tak określmy. Są to znaki identyfikujące naszą malinkę. Jeżeli wejdziemy na stronę P-Signage, na początek jest dashboard, nie ma tutaj nic, jeżeli świeżo założyliśmy konto, oczywiście klikamy Players. Tak, i zarejestrujmy naszego playera. Tutaj wpisujemy ten ciąg znaków charakterystyczny dla... Zwróćmy uwagę, że to jest ten sam ciąg znaków, który jest tutaj. Nie musimy wchodzić na jego stronę, możemy go zczytać z ekranu, natomiast aktualnie tutaj można było go skopiować, nie musiałem go przepisywać. No, prościej. Dobrze. Nazwijmy go jakoś. Dobrze. Wracając. To jest ok. Ok. Dobrze. Aktualny take snapshot. Nie powinno być na nim nic. Nie, jest, dobrze. Ale zresztą widać z tyłu. Dobrze. Ok. Teraz jest taka sytuacja, że mamy nasz odtwarzacz zarejestrowany na stronie P-Signage. Teraz musimy dodać media, które będziemy chcieli tam wrzucać. Zakładka Assets. Dodajemy trochę plików. Ja dodam trochę plików i jeden film. Trochę plików i jeden film. On to sobie tutaj dosyć sprawnie wrzuci. Ok,
klikamy Continue. Dobrze. Mamy teraz pliki, nasze media, które chcemy odtwarzać, wrzucone na stronę pSignage. Teraz musimy zrobić playlistę. Teraz stworzyliśmy listę, gdzie będziemy decydować i konfigurować co, jak i kiedy ma być odtwarzane. Widzimy tutaj wszystko to, co wgraliśmy, ale nic jeszcze nie będzie odtwarzane. Żeby było odtwarzane, żeby było zaliczone do listy odtwarzania, musimy wyklikać tutaj. OK, decydujemy, jak długo ma być odtwarzane. OK. Dobrze, to byłoby z najprostszych rzeczy na tyle. Klikamy Deploy. Tutaj klikamy grupę urządzeń, na których mamy zastosować tą listę, którą właśnie stworzyliśmy. Na chwilę obecną mamy tylko jedną listę domyślną. To się może przydać, jeżeli na przykład będziemy tych urządzeń mieli na tyle, że to będzie lista urządzeń w tym mieście, w takim dziale, w takim dziale. W ten sposób jak najbardziej można też tym zarządzać. W związku z czym wróćmy do playlisty. Deploy na grupie Default i klikniemy Deploy Now. OK. W tym momencie będzie to wrzucone. On tutaj pisze nam Downloading in Progress, przepraszam. To Downloading in Progress też można wyłączyć. OK. No i w tym momencie zgodnie z listą będą leciały wszystkie, zgodnie z konfiguracją i zgodnie z listą będą odtwarzane wszystkie zdjęcia czy multimedia. OK. Jedną rzecz musimy tutaj poprawić dosyć szybko. Klikamy Mute Audio i znowu robimy Deploy. Deploy. Tym razem będzie dużo krócej. On zaraz nam pokaże, że się teraz będzie leciał od nowa. I w tym momencie już nie będzie nam używał dźwięku. Nie chciałbym powiedzieć, że hałasował, bo nie będzie już nam używał dźwięku. Dobrze, jeszcze to jest najprostsze zastosowanie, czyli tworzenie filmów bądź wcześniej zdefiniowanych zdjęć. Można tutaj w ramach, wróćmy do assetsów, dobrze, to wróćmy tutaj. Można na przykład dodać link do kalendarza. Jeżeli na przykład chcielibyśmy postawić taki wyświetlacz w jakiejkolwiek poczekalni, w jakimkolwiek serwisie czy coś takiego i pokazać, jak wygląda aktualny stan, kto jest przyjmowany, kto będzie przyjmowany, kiedy jest zajęte, kiedy nie jest zajęte. Tutaj to jest link do mojego publicznego kalendarza. To jest dosyć ciekawe rozwiązanie właśnie dla takich miejsc jak serwis i nie serwis. Wówczas my, korzystając z naszego Google'owego kalendarza, odpowiednio go konfigurując, będziemy mogli wyświetlać klientom, kiedy jesteśmy zajęci, kiedy nie jesteśmy zajęci, kiedy mogą się umówić, kiedy nie. Włączmy jeszcze tylko ten link do kalendarza. OK, 20 sekund to może przesada. Zrobimy deploy, lista default, deploy now. I powinien wgrać nam kalendarz. OK.
Koniec. To był kalendarz testowy, publiczny kalendarz Google'a. Dosyć łatwo to skonfigurować. Bardzo, bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie. Jeżeli mamy taką potrzebę, możemy tak zwanego, nie wiem, layoutu, wzorca skorzystać. To jest pojedyncze, można też to podzielić na dwa, można też na różne predefiniowane przykłady są. To się również może komuś przydać. Można dodać, jeżeli w sposób albo bezpośrednio albo bezpośrednio dodać jakiś komentarz albo bezpośrednio na jakiejś planszy. To może nie jest najbardziej downloading proces. Będzie kalendarz i powinien nam następny po kalendarzu wyskoczyć link z informacją. Nie to. O, jest informacja. Na dole jest informacja. To się również może przydać. Można też wstawić linki bezpośrednio do Twittera, z tego co pamiętam, bezpośrednio linki do YouTube'a. Dosyć ciekawe rozwiązanie, dosyć elastyczne. No i pamiętajcie, że możecie zarządzać w jednym miejscu naprawdę dużą ilością urządzeń w sposób, jak widać, prosty i myślę, że nie za bardzo skomplikowany. Tak oto dosłownie w 10 minut skonfigurowaliśmy wyświetlacz, który wyświetla nam dokładnie to, co chce, dokładnie to, co chcemy i może już sobie iść dosłownie gdziekolwiek, a my jednym klikiem będziemy go obsługiwali, nieważne gdzie jest, byleby miał dostęp do internetu. Udało nam się w sposób prosty i w sumie niedrogi skonfigurować zarządzanie takim ekranem. Jeżeli Wam się spodobało, łapka w górę. Dzięki, że zostaliście do końca. Hej!